Miałam ochotę na coś pysznego, więc zrobiłam ten sernik. Jest obłędny w smaku. Kremowy, mięciutki, karmelizowane jabłka i gruszki, bo nie mogłam się zdecydować, który owoc użyć. Kroję w kostkę jabłka i gruszki, obieram oczywiście najpierw. Jabłka mam twarde, 4 i 5 miękkich gruszek. Na patelni rozpuściłam 50 gramów masła, wrzucam najpierw jabłka, dodaję sok z cytryny, około 2 łyżek, do tego łyżeczkę taką czubatą cynamonu i 130 gramów brązowego cukru. Mieszam i podduszam przez 2-3 minuty, zanim dodam gruszki. Wszystko mi się rozpuściło, możemy dodawać gruszki. Z gruszkami jeszcze chwilę przesmażam, żeby mi się zrobiły owoce miękkie. Musicie spróbować. Myślę, że to jest już ten moment. Dodaję około 2 łyżeczek mąki ziemniaczanej i odrobinę wody. Łyżeczek, nie łyżek. Mieszam i wlewam do moich owoców. Teraz wszystko jeszcze zamieszamy i podgrzejemy około 1 minutę, żeby nam zaczęły gęstnieć. Po tym czasie, jak się zagotuje, wyłączamy. Herbatniki. 300 gramów herbatników rozdrabniam w blenderze na piasek. Dodaję masło roztopione 150 gramów. Mieszam, aż się połączy na taki mokry piasek i wysypuję na blaszkę. Blaszkę mam wyłożoną papierem do pieczenia. Jest o wielkości 35 na 25 cm. I robimy kruszonkę. 170 gramów mąki pszennej, 130 gramów zimnego masła i 120 gramów cukru. Rozdrabniamy w dłoniach, aż powstanie kruszonka. Na razie ją odkładam na bok. No i robimy masę serową. 900 gramów sera na sernik. Ucieram z cukrem pudrem. Tego pudru mam 130 gramów. Jak mi się połączy, to dodaję jogurt grecki 100 gramów i 4 jajka. Dodaję po jednym i dalej ucieram. Jak dodam już wszystkie jajka, to dosypuję 1 budyń waniliowy. Minutka i gotowe. Wylewamy na herbatniki, wygładzamy. I teraz przestudzone gruszki z jabłkami rozkładam po trochę po całości, żeby nie wszystko w jednym miejscu. Na koniec posypujemy kruszonką i ciasto ląduje w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni, góra-dół. Pieczemy około 1 godzinę. Jak jest już upieczone, to studzimy w uchylonym piekarniku około 30 minut. Po tym czasie można ciasto już wyjąć i jeszcze chwilę przestudzić. Ja nie czekam całkowicie, aż wystygnie. Moje jest jeszcze takie lekko ciepłe, ale takie lubię najbardziej. Jest pyszne, mięciutkie i kremowe i pachnie w całym domu.